Słuchajcie, w swojej, powiedzmy to, karierze filmowca popełniłem sporo błędów. No i oczywiście każdy popełnia błędy, tym bardziej na początku przygody z filmowaniem. I z racji tego, że najlepiej uczyć się na cudzych błędach, chciałbym wam powiedzieć o 7 takich podstawowych błędach, które sam popełniłem, a przez te kilka ładnych lat pracy jako filmowiec, no trochę się ich nazbierało. I chciałbym wam o nich opowiedzieć, żebyście uważali na nie. Kiedy jesteśmy na nagraniu i gdzieś w głowie mamy super nasz pomysł, to nagrywamy wszystko, absolutnie wszystko. Robimy dziesiątki, setki ujęć, a nie patrzymy na to z drugiej strony, czyli jak to będzie wyglądało przy naszym montażu. Tak naprawdę przy edycji, jak sami dobrze wiecie, trafia tak naprawdę mały procent tego, co nagramy na planie. Robimy sobie mnóstwo dodatkowej roboty. Nie myślimy o tym, jak ten materiał podczas montażu miałby już mniej więcej wyglądać, tylko bawimy się w coś takiego, że łapiemy wszystko i później będziemy z tego kleić. W niektórych przypadkach, kiedy wiemy, że nie będziemy w stanie powtórzyć tych ujęć, to jest dobra strategia, ale w przypadku, kiedy mamy scenariusz, wszystko możemy ustawić pod siebie, pod swoje potrzeby, to takie nagrywanie na zapas może nam przysporzyć dodatkowych po prostu godzin pracy przy kompie, przy montażu. Denerwujemy się, bo przecież mamy teraz tyle opcji i nie wiemy, jak do końca to złożyć. Jeżeli mamy plan filmu, gdzieś tam już z tyłu głowy, jakby to miało wyglądać już zmontowane, zaoszczędzimy sobie mnóstwo czasu, mnóstwo stresu i też edycja pójdzie nam znacznie łatwiej, będzie znacznie bardziej przyjemna. Z biegiem czasu wyrabiamy sobie swój styl i tak naprawdę podczas filmowania wiemy, w jaki mniej więcej sposób będziemy chcieli zmontować ten film, jakich scen potrzebujemy i będziemy chcieli użyć na przykład więcej zbliżeń zamiast szerokich ujęć. No i na przykład w naszym stylu jest robienie spowolnionego tempa, więc też bierzemy to pod uwagę już podczas filmowania. Z doświadczenia też wiem, że lepiej zrobić krótszy materiał i umieścić w nim tylko najlepsze materiały, takie, które nam się podobają, niż zrobić trochę dłuższy materiał, ale rozrzedzić go średniej jakości ujęciami. No i to tak naprawdę przyczynia się też do pewności siebie, bo wiemy, czego będziemy dokładnie potrzebować do zmontowania naszego filmu. Nie kombinujemy w trakcie, tylko jesteśmy pewni po prostu, że to wyjdzie i później proces postprodukcji, czyli montażu, wyjdzie o wiele fajniej i o wiele przyjemniej. Kolejną rzeczą, którą ja robiłem, a tak naprawdę uważam, że przyczynia się do zwiększenia stresu podczas nagrywania, jest brak location scoutingu, czyli nie oglądania wcześniej lokalizacji, w której będziemy filmować. Nie patrzymy, skąd pada światło, czy jest tam wystarczająca ilość miejsca na nasze nagranie. Nie bierzemy pod uwagę też hałasu, który możemy tam zastać. I tak dalej, i tak dalej. Sprawdzając te wszystkie małe rzeczy dopiero na miejscu, narażasz się na mega stres. No i nie skupiasz się na treści swojego nagrania i marnujesz energię na coś, co mogłaś przygotować tak naprawdę znacznie wcześniej i zmniejszasz szansę na ryzyko, że o czymś tak naprawdę zapomniałeś. Kiedy samemu wszystko robisz, jesteś tak zwanym one-man army, to musisz oszczędzać swoją energię na planie. To, co możesz zrobić wcześniej, zrób wcześniej, a gwarantuję, że wyjdzie ci to na dobre. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Załóżmy, że musisz filmować na lokalizacji dronem, a nie sprawdzisz wcześniej, czy w tej strefie są dane obostrzenia, no i przyjedziesz na lokalizację i się okaże, że jednak nie możesz tam wystartować, bo w danej strefie aktualnie na przykład nie można latać. No i średnio to wygląda przy kliencie, któremu będziesz musiał powiedzieć, że ujęć z drona nie będzie, bo się nie przygotowałeś. I teraz ważna rzecz, która często pojawia się na początku, czyli filmowanie bez monitora, bez podglądu zewnętrznego. Błędem jest poleganie na tych malutkich ekranikach w kamerach, ponieważ po pierwsze, nawet z włączonym focus pickingiem czasem ciężko będzie ci ustalić, czy coś jest w twojej pożądanej ostrości. Po prostu ta dokładność będzie znacznie mniejsza. No i mi się zdarzało kilka razy, że ostrość nie była tam, gdzie trzeba. No i wychodziło to dopiero później, kiedy oglądałem moje materiały. Na większym monitorze lepiej i dokładniej zauważymy, gdzie jest ostrość. Drugą rzeczą jest to, że na takim małym ekranie często może nam umknąć ważny detal. Kiedy jesteśmy skupieni na planie, na scenariuszu, na tym, co na przykład osoba powinna powiedzieć i jak patrzymy przez ekran kamery, to wydaje nam się, że wszystko jest ok, no a gdzieś później widzimy, że coś niepożądanego leży z tyłu i na takim małym ekranie nie widzimy na przykład włosa na koszuli, który na przykład później będzie wyglądał źle przy zbliżeniach. Na monitorze zewnętrznym
po prostu więcej zauważamy. No i naprawdę polecam zaopatrzyć się w jakiś monitor zewnętrzny podczas filmowania. Kolejną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć i zdarzała mi się często, jest to, że nie przygotowywałem sobie takiej shotlisty, scenariusza. Przychodziłem na plan zdjęciowy i leciałem na żywioł. Kiedy zaczynamy przygodę z filmowaniem i uważamy, że mamy to wszystko w głowie, przychodzimy na plan i robimy wszystko na spontanie, bo uważamy, że tak wyjdzie najlepiej. Masz pomysł na film, wiesz, że potrzebujesz takiego i takiego ujęcia, to spisuj to na shotliście, wydrukuj sobie po prostu od myślników, jakie ujęcia potrzebujesz, żeby zrealizować ten film. Nie będziesz musiał powtarzać scen i przy montażu będziesz miał już spokój, bo wszystko masz. Poza tym, kiedy wypisujesz sobie te wszystkie ujęcia, ułożysz sobie to wszystko w głowie i pisząc lepiej sobie zwizualizujesz, jak ten film miałby wyglądać finalnie. Na spontanie naprawdę łatwo jest przeoczyć któreś ujęcie, a przy montażu później powstanie nam luka, którą będziemy musieli jakoś wypełnić. Jeżeli masz taki scenariusz, to daje spokój w głowie i wtedy lepiej się filmuje. Kolejną rzeczą, o której chciałbym powiedzieć, jest zbytnie poleganie na stabilizatorze wbudowanym w nasz program do edycji i na przykład wtedy nie używamy gimbala na planie, no bo przecież możemy wszystko zrobić w postprodukcji, użyć Warp Stabilizera i wszystko będzie elegancko. No nie zawsze tak jest i z doświadczenia muszę wam powiedzieć, że często miałem ujęcia nie do użytku i często wydawałoby się, że stabilizacja na przykład w Premiere Pro podała zadaniu i ujęcie będzie dobrze wyglądało, a nieważne jaką opcję bym zastosował, to i tak finalnie materiał albo skacze, albo jest za bardzo galaretowaty. Naprawdę są takie ujęcia, gdzie wydaje nam się, że nie będzie problemu dla programu, żeby to ustabilizował, a później się okazuje, że nieważne co zrobimy, i tak to wygląda źle. Co ja polecam, to zostawić stabilizację programową na ostatnią deskę ratunku, kiedy coś na przykład na gimbalu się nie wystarczająco ustabilizowało, albo na przykład kiedy mamy kamerę na statywie i gdzieś tam uderzyliśmy w niego lub ktoś przyszedł obok i mamy wibracje. Chodzi mi o takie rzeczy nieprzewidziane, żeby to zostawić w razie czego stabilizacji programowej, a my filmowcy zawsze starajmy się wszystko stabilizować na planie. No i kolejne. Ile razy wam się zdarzyło, że zgrywacie materiały na dysk i później okazuje się, że czegoś brakuje, że coś się nie zgrało, a już wcześniej sformatowaliście kartę pamięci? No mi niestety tak się zdarzyło i nie polecam tego uczucia. Na szczęście nie był to ślub, bo nie wiem, co bym wtedy powiedział parze młodej, że nie mam ich materiałów ze ślubu, ale niektórym tak się zdarzało, więc naprawdę weźcie sobie to do serca i zawsze twórzcie kopię zapasową na wielu dyskach. W jaki sposób w ogóle może się stać, że plik wam się zepsuje? I nie chodzi tylko o przegrywanie plików. Chodzi też o zabezpieczenie przed oprogramowaniem, które wyłudza okup i szyfruje dysk, gdzie w zamian za klucz dostępu musicie im po prostu zapłacić kasę. I nie macie wcale gwarancji, że jak im zapłacicie, to odszyfrują wam te pliki. Zresztą powodów do tworzenia kopii zapasowych jest naprawdę wiele. Mogą być zdarzenia losowe, kradzieże, pożary, ale z doświadczenia wiem, że najczęściej albo psuje się dysk, albo coś jest nie tak podczas zgrywania plików na komputer i nie wyskakuje nam żaden błąd, ale później z plikami jest coś nie tak. I jak się teraz przed tym zabezpieczyć? Jeżeli mamy w kamerze dwa wejścia na kartę pamięci, używamy dwóch kart, żeby nagrać jedno ujęcie. Po prostu tworzy się kopia tego, co jest na jednej karcie, od razu na drugiej i wtedy załóżmy, że wyjmujecie te karty i coś wam się stanie po drodze z nią lub też podczas zgrywania będzie wam się wydawało, że wszystko już jest ok, zgrane, sformatujecie kartę i się okazuje, że jednak nic nie macie, to zawsze macie tą kartę zapasową. Poza tym często zdarza się też tak, że producent może sprzedać nam uszkodzoną już kartę, która no niby jest nowa, wszystko powinno być ok, a jednak nie działa tak jak trzeba i wkładamy ją do aparatu, filmujemy ważne chwile i coś jest nie tak. Mając dwie karty znacznie zmniejszamy na to szanse i jak już sobie zgramy to wszystko na komputer, nie zgrywamy wszystkiego na jeden dysk, tylko robimy kopię na co najmniej dwóch dyskach, no bo wiadomo, dyski też mogą paść. Ja osobiście zabezpieczam pliki na trzecim zewnętrznym dysku, który jest schowany w dobrym miejscu i jest odcięty całkowicie od komputera. Zabezpiecza mnie to przed kradzieżą oraz przed oprogramowaniami, które zaszyfrują mi wszystkie dyski w komputerze. No i tak samo jak nie monitorujemy wystarczająco wizji, tak samo możemy zepsuć nagranie, nie słuchając tego, co nagrywamy. Jeżeli nie słuchamy audio, może się przydarzyć, że na nagraniu będą jakieś szumy,
hałasy i dopiero w słuchawkach usłyszysz, że coś jest nie tak. Te wykresiki na kamerze, gdzie widać poziomy audio, tak naprawdę niewiele nam dają. One się przydają do tego, że możemy dostrzec, kiedy na przykład audio totalnie wygasa, wtedy możemy zareagować. Mogą być problemy też z kabelkami, gdzieś tam coś się lekko przesunie i nagle mikrofon przestanie działać. A my już jesteśmy w trakcie nagrań i po prostu nie dostrzeżemy tego, jeżeli nie będziemy tego słyszeć. Często pojawiają się też zakłócenia w mikrofonach bezprzewodowych i na wykresie nie będziemy tego widzieć, możemy to tylko usłyszeć. Kilka razy mi się zdarzyło tak, że przez chwilę tylko monitorowałem dźwięk i później wychodziły jakieś smaczki, że coś jest nie tak, że coś szumi, gdzieś pojawił się jakiś hałas i musiałem dużo kombinować, żeby dźwięk był do użytku. Nadmiarowość jest kluczem, także tutaj też należy się ubezpieczyć podwójnymi lub potrójnymi mikrofonami i nagrywać kilka ścieżek naraz, najlepiej na jakimś zewnętrznym urządzeniu, nie tylko na kamerze. Jeżeli robimy projekt dla siebie, to pół biedy, ale później naprawdę nie chcecie się tłumaczyć klientowi, dlaczego nie macie nagrania. Dlatego właśnie uczyłam was na te wszystkie rzeczy. Śmiało możecie uczyć się na moich błędach. Nikt nie jest idealny i zawsze popełniamy jakieś błędy. Działajmy, żeby popełnić ich jak najmniej. No i słuchaj, jeżeli masz jakieś pytania lub na coś nie odpowiedziałem, co ciebie ciekawi, napisz mi komentarz, ja na niego odpowiem. Jeżeli uważasz, że materiał był choć trochę przydatny, zostaw łapkę w górę, no i subskrybuj, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Planuję w najbliższym czasie wiele ciekawych materiałów, więc będziesz miał co oglądać. No i co? No i do następnego odcinka. Na razie.